Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam modem od Sony Ericssona. Tutaj pewnie wielu z Was pomyśli sobie, o kurczę, jak to możliwe, że Sony Ericsson takie rzeczy produkował i naprawdę był w tym dobry. No niestety, jak szybko się rozwijał, tak szybko upadł. No i teraz nie zobaczymy po nim tak naprawdę żadnego śladu, tylko został Ericsson. No i ten Sony taki już kulawy bardzo. Zobaczymy sobie, co tutaj się mieści w pudełeczku. Tu widzimy modem. Fajne tutaj etui wewnątrz z gąbeczką. Jeśli chodzi o ten model, to było kilka wersji takich modemów Sony Ericssonowych. Były oczywiście ulepszane z lepszymi prędkościami tutaj internetowymi. Tutaj możemy wyczytać markę Sony Ericsson, następnie GPRS PC. Tutaj wkładamy kartę i model GC75E. Taki modemik od Sony Ericssona. Tu jest dość duża ta antenka tego modemu. Tutaj dość słabo łapie zasięg, ale jakoś sobie poradzimy. Myślę, że zobaczycie dokładne informacje tego modemu. I tutaj u samej góry widzimy informacje tutaj podstawowe, jakie tutaj pasma obsługuje ten modem. GSM 900, 1800 i 1900 MHz. Tutaj powiem Wam jeszcze, że ten modem nie jest nowym modemem, oczywiście każdy o tym dobrze wie. Spokojnie tutaj posiada około 16-17 lat. Tutaj nadszukałem, za bardzo nie mogłem odnaleźć informacji dokładnego właśnie roku tego produkcji tego modemu. Ale znalazłem tam na forach, były fora z 2004-2005, więc na pewno już posiada około 16, 17, 18 lat ten modem. Może nawet więcej. I sobie idziemy dalej. Sony Ericsson, tutaj certyfikat Unii Europejskiej. Także tutaj wydany do użytku, tak być powinno, z certyfikatem. Jakieś inne informacje, numery, wersje. O, nawet widzimy tutaj rok produkcji mamy w tym urządzeniu. 2004, 41 tydzień, więc ten modem posiada tutaj dokładnie 16-17 lat już. Także wszystko się zgadza. I wyprodukowany w Tajwan. Tutaj co możemy jeszcze wyczytać ciekawego w tym modemie? Tu z samej góry mamy prędkość, klasę modemu 10. Na te czasy była to naprawdę dobra jakość klasy. I prędkość to 57,6 KB. Tutaj kilobajtów na sekundę, czy kilobajtów. Dokładnie nie wiem, to ta jednostka to jest prawdopodobnie 2,5G. Zaraz zobaczymy mniej więcej na komputerze, jak to mniej więcej wygląda w przeliczeniu na pobieranie. Już tu na komputerze jesteśmy. Powiem Wam tak szczerze, że nie wiem, czy to dobrze ogarnąłem, ale jak coś, to mnie poprawicie. Tu sobie założyłem właśnie szybkość, największą prędkość tego modemu 57,6. Tyle było na modemie. Kilobajtów na sekundę i tu 1 godzina ustawiona. I spójrzcie, ile mi wyszło. Tutaj wyszło mi dokładnie policzone. I wyszło mi, że największą prędkością, gdyby tutaj sobie działał ten modem, w ciągu godziny pobiorę 20, prawie 6 MB. Naprawdę bardzo śmieszna ilość tutaj pobieranych naszych danych. No ale co się dziwić, to było 17 lat temu, więc to było całkiem nieźle. Takie jakieś zdjęcia, czy jakieś podstawowe pliki dźwiękowe typu jakieś polifonia, czy monofonia, to w zupełności wystarczało na tamten okres czasu. Tak to wygląda. Teraz sobie przejdziemy dalej do naszego modemu. Tutaj pokazałem Wam jeszcze inne modele tego typu urządzeń, modemu od Sony Ericssona, ale niestety nie mogę je za bardzo znaleźć. Na samym dole znajduje się tutaj wejście na kartę, tutaj SIM, tutaj sam dół, tu u samej góry będzie jakieś wejście, wpinanie do naszego komputera. Powiem Wam tak szczerze, że
Jeszcze tego nie testowałem ani razu. Chyba to na starych laptopach czy starych komputerach dokładnie nie wiem, jak to wchodzi. Nie testowałem, nie wiem, jak w ogóle to funkcjonuje. Ale na pewno nie jest to takie jakieś trudne, skomplikowane. Tu jeszcze wcześniej wspominałem Wam, że jeśli chodzi o tą sieć tutaj, dokładną tutaj widzicie HSCSD i GPRS. Ta właśnie sieć HSCSD to jest coś ulepszonego jak sieć 2G, czyli GPRS, coś w rodzaju 2,5G, coś takiego. 2,5G, tak, coś takiego, ulepszona właśnie ta sieć do tego poziomu, żeby po prostu mniej więcej to jakoś jakokolwiek to ściągało nam, przesyłało z internetu. Aha, jeszcze ciekawostka, tam też spojrzałem sobie w internecie, bo tutaj jest pobieranie 57,6 kilobajtów, czy jakoś tak na sekundę, a jeśli chodzi o wysyłanie do internetu, to było tylko 14,4. Taka mała właśnie była prędkość, no 3 razy, 4, prawie 4 razy mniejsza niżeli pobieranie. Co tu jeszcze mógłbym Wam powiedzieć o tym modemie? No chyba to tyle. Tu widzicie, całościowy jest praktycznie wykonany z metalu. Dość tutaj widzę, że wytrzymały tutaj na jakieś urazy, gdyby ewentualnie nam tutaj wypadł z dłoni. Tutaj widzimy 16 bit. To jest z komputerem pewnie, który posiada 16 bitów. To te bardzo stare komputery. Tutaj nawet nie wiem, czy udałoby nam się jakoś pokombinować i spróbować, czy ten modem by nam tutaj idealnie jakoś no, po prostu weszedł, czy nam wpiął się w komputery te nowocześniejsze. No myślę, że w ten laptop starszy z IBM-a, który posiadam, jako takoby jakoś udało nam się tutaj zamontować, ale wątpię szczerze, bo kiedyś próbowałem, szukałem tego, no i za bardzo nie mogłem właśnie przetestować ten właśnie modem od Sony Ericssona. Tutaj jeszcze zobaczymy tę klamrę. Ta klamra jest tutaj dość wygodna. Tu możemy sobie jeszcze włożyć kartę SIM bądź inne jakieś elementy, które nam po prostu no, jakąś taką skrytkę możemy sobie wykorzystać, to pudełeczko od tego modemu. Tu sobie zrobimy jeszcze tak do zdjęcia. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model. Tutaj takie podstawowe informacje. Modem od Sony Ericssona z 2004 roku. Tutaj jak widzicie, gdy już były Sony Ericssony K750, Sony Ericssony W810 i zdecydowanie starsze Sony Ericssony, już modem od Sony Ericssona wystartował, no i miał się całkiem dobrze. No dobrze miał się całkiem, ale na te czasy mimo wszystko, no to wszystko bardzo słabiutko chodziło. Ale takim użytkownikom, którym wystarczyły takie jakieś animacje, dzwonki, zdjęcia, to wszystko w zupełności wystarczało. Jeśli kanał Wam się podoba, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości, no i te, które wrzucałem wcześniej na mój kanał w przeszłości. To wszystko, do zobaczenia, cześć.